Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Giełda po wyborach. Euforia czy strach? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam i przypominam, że w piątek 20 października o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni AGR Kontra będzie bardzo ciekawa debata między mną a Markiem Rogalskim dotycząca tego, co na rynkach po wyborach i co w gospodarce po wyborach. Już teraz zapraszam. Zaczynamy. Giełda po wyborach. Euforia czy strach? Za nami najważniejsze wydarzenie polityczne w Polsce w tym roku, czyli wybory, i po zliczeniu już niecałych 10% z obwodów wyborczych na prowadzeniu Prawo i Sprawiedliwość, które ma ponad 40% głosów, jako że to jest niecałe 10% zliczonych obwodów. Jeszcze wszystko może się oczywiście zmienić, więc te słupki prawdopodobnie jeszcze będą podlegały wpływowi i jako że będą się zmieniały na naszych oczach podczas dzisiejszej sesji, dlatego też zmienność dzisiaj na polskich aktywach może być duża. Ja osobiście nie spodziewałem się, że będziemy świadkami podwyższonej zmienności, ale jednak wygląda na to, że po zachowaniu na przykład polskiego złotego, o czym będzie za chwilę, jednak te wyniki będą miały wpływ na to, co się dzieje na polskich aktywach, chociaż moim zdaniem ja jestem cały czas przekonany, że wpływ będzie dość ograniczony, ale o tym za chwilę. Najważniejsze jest, czy giełda po wyborach będzie w stanie euforii, czy też strachu i czy ten czynnik, który teraz jest już za nami, czyli wybory, doprowadzi do tego, że w skokowy sposób giełda papierów wartościowych przeskoczy psychologiczny, ważny poziom 2000 punktów na indeksie WIG20. I moim zdaniem to jest dzisiaj najważniejsze pytanie. Czy giełda papierów wartościowych, mając na uwadze zmieniające się te słupki, których przykładem jest to, co jest teraz ta plansza w tle po przeliczeniu niecałych 10% obwodów, czy te wyniki, które będą się zmieniały, będą prowadziły do tego, żeby giełda papierów wartościowych reprezentowana przez indeks WIG20 przekroczyły psychologiczną barierę 2000 punktów. Ale na wstępie chciałbym zaznaczyć, jaki jest teraz wpływ od samego początku tego roku warszawskiej giełdy i jaki jest wpływ czynników zewnętrznych na to, co się dzieje na warszawskim parkiecie. I na tym wykresie bardzo ładnie to widać, jak warszawska giełda papierów wartościowych zaczyna odstawać od swoich odpowiedników i dla porównania dla indeksu Euro Stoxx. I widzimy tutaj, że giełda papierów wartościowych zachowuje się najlepiej w tej grupie porównawczej, natomiast to daje potencjał ku temu, żeby widzieć relatywną siłę polskich aktywów względem świata, ponieważ najważniejsze dla rynków finansowych nie są wyniki wyborów, moim zdaniem, tylko i wyłącznie to, że ryzyko związane z wyborami znika. I teraz ja osobiście obstawiam, że naprawdę bez względu na to, kto wygra w Polsce te ostateczne wybory i kto będzie rządził, giełda papierów wartościowych uwolniona od ryzyka wyborów politycznych będzie miała potencjał ku temu, żeby rosnąć. Dlatego też ja spodziewam się i przypomnę to, co mówiłem przed wyborami w poprzednim tygodniu, że bez względu na to, kto ostatecznie wygra wybory, będziemy świadkami nawrotu i to nawet w formie zdynamizowanej tendencji wzrostowej, ponieważ czas temu sprzyja to, że to ryzyko jest już za nami. Także temu sprzyja. Dlatego też ja spodziewam się coraz większej, rosnącej dysproporcji między zachowaniem warszawskiej giełdy papierów wartościowych a światem. Przypominam, że gdyby ten wykres doprowadzić do tego, że ta oś czasu będzie pokazywała wiele ostatnich lat, to generalnie giełda papierów wartościowych jest niedowartościowana, a nie przewartościowana. To tylko od samego początku tego roku warszawska giełda papierów wartościowych jest na 10% plusie, gdy swój odpowiednik dla rynków emerging markets jest w okolicach 0. Dlatego też jeszcze raz podkreślę, zanik ryzyka związanego z wyborami moim zdaniem będzie prowadził do euforii na giełdach papierów wartościowych i to bez względu na to, kto wkrótce będzie tworzył w Polsce rząd i w którym kierunku polska gospodarka będzie się rozwijać. Tak jest moim zdaniem główne przesłanie,
które mam Państwu do przekazania. Ale dzisiaj, na podstawie zmieniających się słupków, moim zdaniem będzie szansa na to, żeby nawet podczas tej sesji przekroczyć barierę psychologiczną 2000 punktów i moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa, chociaż gdyby równolegle bardzo dużym optymizmem zawiało z zagranicy, czyli gdyby pojawił się popyt na aktywa, na ryzyko płynące z giełdy na zachodzie lub ze Stanów Zjednoczonych, to większa byłaby szansa na to, żeby zakończyć dzień na indeksie WIG20 zdecydowanie wyżej niż 2000 punktów. Moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa, ponieważ dla świata jest już za nami decyzja, są już za nami dane o inflacji, czy też dane z rynku pracy. No i teraz już rzeczony indeks WIG20 w skali nieco dłuższej i w tym wypadku widzimy, że trwa techniczne odbicie od dolnego ograniczenia tego wielomiesięcznego kanału wzrostowego, a to będzie sprzyjało tym scenariuszem prowzrostowym. Dlatego też ja spodziewam się, że w końcówce roku popyt będzie atakować i jeszcze raz przypomnę, uwolniony z tego ryzyka wyborów, ryzyka politycznego, bez względu na to, kto będzie w Polsce rządził, spodziewam się presji na rzecz polskich aktywów. No i rzeczony już rynek złotego, który zaczyna dyskontować to, że te ryzyko polityczne jest już za nami, umocnieniem krajowej waluty i już ewidentnie negujemy cały impuls, który pojawił się miesiąc temu, impuls osłabienia krajowej waluty. Widać to na podstawie zachowania euro-złotego. Dolar złoty ze względu na przelicznik euro-dolara nie jest w stanie jeszcze aż tak mocno zareagować, ale jeżeli się będziemy utrzymywać poniżej minimów, które były w poprzednim tygodniu ustanowione, to także z technicznego punktu widzenia, nawet w krótkim terminie, scenariusze prospadkowe będą też faworyzowane. No i oczywiście spodziewam się także presji na rzecz polskich obligacji z powodu tego, że bez względu na to, kto w Polsce będzie rządził, to cykl obniżek stóp procentowych będzie trwał, no i inwestorzy będą się pod to pozycjonować, jako że ryzyka już nie ma politycznego związanego z wyborami w tym roku, dlatego też nawrót do presji na rzecz umocnienia polskich aktywów powinien wystąpić. A dzisiaj prawdopodobnie nieco zapomniane będą dane o godzinie 14 o core inflacji w Polsce, dlatego też nie spodziewam się, żeby one miały jakiś większy wpływ. I jeszcze raz, w tym miejscu chciałbym pokazać najważniejszy czynnik, który wpływa na wielką siłę albo słabość warszawskiego parkietu. I nie są to wcale wyniki wyborów, nie są to żadne czynniki krajowe, tylko globalny przepływ do amerykańskiego dolara, czyli gdy euro-dolar spada, albo od amerykańskiego dolara, czyli w sytuacji, kiedy euro-dolar rośnie. Drodzy Państwo, jeżeli euro-dolar będzie spadać w kolejnych miesiącach, to nie będzie szansy na hossy na warszawskim parkiecie, bez względu na to, jaka będzie polska scena polityczna po wyborach. Ale jeżeli w kolejnych miesiącach euro-dolar pójdzie w górę, to bez względu na to, kto w Polsce utworzy rząd, warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie w górę i będzie się relatywnie zachowywała lepiej niż inne rynki, zwłaszcza rynki krajów rozwiniętych. Dlatego też, jeżeli chcemy obserwować euforię na giełdach, a nie strach, to bądźmy nastawieni także na to, by euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową, ponieważ w takiej sytuacji w naturalny sposób kapitał, który będzie wypływał z amerykańskiego dolara, z Wall Street, będzie na całym świecie szukał stopy zwrotu, a warszawski parkiet będzie idealny do tego, żeby zaparkować tutaj część ze swoich aktywów i żeby spróbować tutaj utrzymać, dodać stopy zwrotu nie tylko z akcji, ale także z przelicznika walutowego. Dlatego też giełda po wyborach, euforia czy strach? Ja spodziewam się, że jest 75% prawdopodobieństwa, że będzie realizowany scenariusz prowzrostowy i naprawdę najważniejszy dla giełdy papierów wartościowych jest czynnik wynikający z tego, że już nie ma w perspektywie następnych miesięcy wyborów, że takie wybory zostały dokonane i nie będzie ważne, kto w Polsce będzie ostatecznie rządził. No i teraz przejdźmy do rynków zagranicznych, ponieważ tutaj także wiele się dzieje. Najciekawsze wydarzenia miały miejsce w ostatnich godzinach na rynku surowcowym, gdzie dynamicznie podskoczyła cena ropy naftowej oraz także złota. Złoto najsilniej rośnie, ale o tym będzie już za chwilę. Natomiast ropa naftowa, która rośnie, oddala perspektywę, żeby rentowności amerykańskich obligacji miały spadać.
Dlatego też moim zdaniem kluczem do zrozumienia tego, czy popyt na ryzyko w skali globalnej będzie atakować, jest zrozumienie zachowania ropy naftowej. A tutaj na razie nie widać tego, nawet krótkoterminowych sygnałów, że ten impuls sprzed ostatnich godzin się odwraca. Rentowności amerykańskich obligacji jednak nie chcą rosnąć i poziom 4,70 robi robotę jako opór, a każdy spadek teraz poniżej 4,60 będzie oznaczał, że przybliża się prawdopodobieństwo realizacji tych optymistycznych scenariuszy dla giełdy papierów wartościowych. Moim zdaniem dane z rynku pracy oraz o inflacji ustawiają nam drugą połowę tego miesiąca, ale także pod tym względem, że znika ryzyko z tego płynące, a to też moim zdaniem otwiera perspektywę raczej do wzrostów niż do spadku popytu na ryzyko. Euro-dolar w miarę stabilnie cały czas jest na poziomie 1,05, więc nie ma sygnałów, które by świadczyły o wyprzedaży ryzyka, ale w tym wypadku każdy nawrót nad poziom 1,06 sygnalizowałby, że popyt na ryzyko także atakuje tego euro-dolara. W takiej sytuacji umocnienie krajowej waluty, czyli umocnienie polskiego złotego, może nawet mieć formę bardzo dynamiczną. Indeks S&P także widzimy odbija od swoich ważnych wsparć i tego kanału wzrostowego o rocznej historii. Jako że piątkowa sesja była spadkowa, więc te negatywne nastroje dominują i wynikają one w krótkim terminie z zachowania ceny ropy naftowej, więc ropa naftowa to jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. W Azji dzisiaj sesja jest spadkowa, więc prawdopodobnie Europa także rozpocznie sesję od spadków, więc będziemy też obserwować różnice w zachowaniu indeksu DAX względem indeksu warszawskiej giełdy i zobaczymy, jaki jest faktyczny wpływ czynnika politycznego na wycenę polskich aktywów. Jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem jest 75% prawdopodobieństwa, że giełda papierów wartościowych będzie rosnąć, no i że jest ogromna szansa na to, że wrócimy nad poziom 2000 punktów na indeksie WIG20. Z danych makroekonomicznych mamy o godzinie 14:30 wskaźnik New York Empire za październik. Dane mogą mieć znaczenie, jeżeli będą się różniły znacząco od prognoz. No i rzeczony już rynek złota, który w piątek zanotował gigantyczny wzrost. Nawrót nad poziom $1900 stał się faktem i to bez jakiegoś dynamicznego ruchu na złocie czy na rentownościach. Atakujemy górne ograniczenie tego wielomiesięcznego kanału wzrostowego, więc jeżeli w kolejnych dniach, w kolejnych godzinach uda się przebić przez tą barierę, to otworzy się szansa do następnej fali wzrostowej w średnim terminie, do ataku na maksima wszechczasów, do ich pokonania. Dlatego też moim zdaniem jest to scenariusz bazowy i liczę, że właśnie tak się stanie. Natomiast to, co cały czas nie sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie ceny miedzi, która w sposób klasyczny potwierdziła opór w rejonie $8100. Opór rośnie na znaczeniu. No i czekamy, co się dalej wydarzy. I na koniec dwa ciekawe wykresiki. Pierwszy Bitcoin, który cały czas nam sygnalizuje, że mamy kolejną półkę konsolidacji w okolicach średniej 200-sesyjnej i wykres pozycjonowania się dużych graczy w ostatnim tygodniu, czy były netto dodawane krótkie czy też długie pozycje i okazuje się, że na przykład na tej fali wzrostowej ceny złota były dodawane netto krótkie pozycje, a nie długie przez dużych graczy, którzy dysponują większym i to bardzo dużym kapitałem. Także zobaczymy, czeka nas dzisiaj fantastyczna sesja. Jeszcze raz przypomnę, wyniki, które teraz spływają do Państwowej Komisji Wyborczej różnią się i to w znaczący sposób od tych pierwszych sondaży, które pojawiły się po wyborach w niedzielę. Dlatego też rynek będzie bardzo czuwał i obserwował, jak się te zmiany kształtują i dlatego też polska giełda dzisiaj może być pod wpływem dużej zmienności, dużych wahań, a bliskość poziomu 2000 punktów oznacza, że cały czas ten poziom jest ważnym punktem odniesienia i będzie sygnalizował nam, w jaki sposób giełda ostatecznie dyskontuje, czy w sposób euforyczny, czy też dominuje negatywne nastawienie. I jeszcze raz przypomnę, ja daję 75% prawdopodobieństwa, że giełda pójdzie w górę, warszawska giełda pójdzie w górę, bez względu na to, kto w Polsce wygra ostatecznie wybory i kto w Polsce będzie rządził. To jest mój scenariusz
do końca tego roku. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, przypominam, w piątek 20 października o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni Agere Contra będzie bardzo ciekawa debata między mną a Markiem Rogalskim dotycząca tego, co w gospodarce i co na rynkach po wyborach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, zapraszam. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Cześć!